Cześć! Sezon pomału się kończy. Przymierzam się do wymiany olejów, skrzyni i silniku przed zimowaniem motocykla, ale już od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem sprawdzenia, w jakim stanie mam ślizgi od rozrządu. Dlatego będę podchodził teraz do tematu zdjęcia tej pokrywy. Pod nią znajduje się pompa oleju wraz z płytą rozrządu i ślizgami, i zobaczymy, w jakim stanie są te ślizgi. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że ktoś tu już był przede mną i są wymienione, bo żeby zrobić to zgodnie ze sztuką, no a jeżeli będą do wymiany, to trzeba będzie zdjąć bak, zdjąć obydwie pokrywy górne od rocker boxów, wyjąć pręty, takie laski popychaczy. Przy okazji będzie można sprawdzić, w jakim stanie są popychacze. No i wyjąć tą płytę. Także zaopatrzyłem się w razie czego w nową uszczelkę już wcześniej, razem z całym pakietem reszty uszczelek. Także to będziemy próbowali do tego podejść. Żeby to zrobić, to najpierw będę musiał zdjąć wydech. Żeby zdjąć wydech, to będę musiał poluzować śruby tutaj. Mam jedną uszczelkę, bo przyszła jedna, nie dwie. Muszę sprawdzić, co jest grane. Zobaczę, czy tutaj mogę chociaż część odpiąć. Jeśli nie, no to będę musiał całość tutaj ogarnąć. To mi się tak średnio uśmiecha. No ale nic, zdejmiemy wydech. Spróbujemy się tu dostać. Jakoś to wszystko odpiąć, tak żeby było miejsce i można było działać. Dobra, zdjąłem tą osłonę. Tak to wygląda. O. Sobie odłożymy na bok. Ale sprawa nie jest taka prosta, bo nie ma tutaj jakby dodatkowego miejsca, gdzie można by to było odczepić. Więc na jednym z filmów widziałem, że można poluzować trochę tutaj ten wydech, rozluźnić go, żeby dostać się do śrub i zdjąć pokrywę. Więc tak zrobię i wtedy zobaczymy, czy będzie trzeba całkiem wyjeżdżać, czy nie. Poluzuję te śruby główne trzymające wydech i spróbuję się dostać tutaj do tej pokrywki. Dobra. Odkręciłem jedną śrubę, Imbus 3/8. Wkręciłem ją sobie tu z powrotem. Tą poluzowałem i opuściłem trochę podnóżek, żeby łatwiej mi było manewrować tym wydechem, jak już tutaj się dostanę, bo widzę, że z tą jedną śrubą na pewno będzie problem. Albo z dwiema, więc muszę tu miejsca trochę zrobić. Spróbuję tutaj odkręcić jedną śrubę, która trzyma tutaj się na opasce. Tam trochę poluzować, no i zobaczymy, czy to się uda. Jak nie, no to będziemy ściągać chyba. Dobra. Odkręciłem tutaj dwie śruby. Jedna, druga, cala. Nie były mocno przykręcone. Tam jest uszczelka, więc nie ma co świrować. Dodatkowo odkręcam tutaj opaskę trzymającą. To jest ta dokładnie 7/16. To odkręcę i powinno być trochę luzu. Dobra, słuchajcie. Z drugiej strony była taka opaska, która to trzymała. Odkręciłem te śruby, bo muszę tym się trochę wydech zaczął ruszać tutaj, ale tak nie wiem, czy z nim wyjadę. Tu opaskę poluźniłem. Tam jest wszystko poluźnione. Teraz muszę jakoś tutaj to rozbroić. Tutaj, no widzicie, taka była, nie wiem, czy to widać, opaska.
Ma tu takie wytoczenie i tu jest specjalny taki uchwyt, który to trzyma. Co ją zdjąłem. Teraz będę mógł tamtą częścią wydechu wyjechać, mam nadzieję, nie ruszając tej drugiej strony. No, zaraz będziemy myśleć dalej. Dobra, poluźniłem trochę wydech. Luźno udało mi się dostać do tych śrub, więc zdążyłem trochę poluzować. Teraz je sobie odkręcę. Włożyłem ścierkę, bo tutaj może trochę oleju wylecieć i na pewno wyleci. Nie chciałbym, żeby tu nam się za bardzo to napaskudziło. Staram się w takiej samej takie ułożyć, jak były. Stąd najgorzej było, ale dobry imbus z dobrą kulką tutaj się spisał akurat. One są krótsze trochę chyba. Nie wiem, zobaczymy, czy wyjdzie. Wyszło. Jest ok. Także już jesteśmy w domu. Dostaniemy się tutaj chyba do wszystkiego. No i zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Także udało się bez całkowitego wyciągania wydechu. Trochę to poluzowało. Teraz będzie wygodniej. Wkładam je tak, żeby później tak samo wróciły na miejsce. Pokrywka nie zawsze chce odejść sobie tak lekko, ale zobaczymy, jak to w naszym przypadku będzie. No dobra. O! Łatwo poszło. O, się pociekło trochę. Dobra. No słuchajcie, zajrzałem tu chyba w samą porę, bo niestety nie wygląda to dobrze. Tu już są naprawdę ślady konkretne zużycia. Moto ma ponad 50 000 mil najechane, ale tu już jest bardzo blisko, chyba żeby się to złamało. A jak patrzę na ten z tyłu, spróbuję jakoś go tutaj namierzyć lepiej, to tam chyba sprawa wygląda jeszcze gorzej i można powiedzieć ostatni gwizdek, żeby tu zajrzeć w ogóle, bo tam już prawie to pękło. Chyba spróbuję go jeszcze odgiąć i zobaczę. Kurde, nie wiem, na ile to widać, ale
Tam już wygląda jakby. Już zeżarło. Czołem, witam. Trochę było zadymy, ale udało nam się dojść do ładu w jakiś tam sposób. Nie nagrywałem tego, ale zdjąłem bak. Leży sobie tutaj, bo jest to konieczne do ogarnięcia rockerboxów i całej reszty. Musiałem najpierw spuścić paliwo i ogarnąć to wszystko. Bak został zdjęty. Udało mi się zdjąć pierwszą pokrywkę. Jak widzicie, tutaj dość ciasno jest w Rockingu. Miałem pewien problem z tą ostatnią śrubką, ale to wyszło to wszystko. Będę ściągał zaraz drugą pokrywkę. W tym modelu sytuacja wygląda tak, że są dwie strony. Jedna jest wyższa, druga niższa. I logicznie z jednej strony są dłuższe śruby, a z drugiej są śruby krótsze. I trzeba tego pilnować. Ja zaraz to wszystko pozaklejam i sobie opiszę i odłożę na bok, także pokażę Wam, jak to zrobiłem. Tak to sobie opisałem i pozaklejałem. Opisałem, który to cylinder i która strona gdzie jest. Tak, żeby łatwiej mi było zapamiętać, sobie wykminiłem, że strona świec, ta po której jest trąbik, to są krótsze śruby, a strona powiedzmy ta druga, gdzie jest pompa olejowa, to są dłuższe śruby. Tak to sobie odłożę, później przed instalacją to wszystko wyczyszczę i ogarnę ładnie. Tutaj jeszcze taka uszczelka była, jest cały czas. Te rockerboxy miałem robione ze 2 lata temu, więc ona była w niezłym stanie, ale to wszystko pójdzie do wymiany.